Cześć siemanko. Ostatnio wgrywałem plik z forum do swojego sterownika silnika. No i to był błąd. Dlaczego błąd? Pewien użytkownik mnie uświadomił, że ten plik może być zły. No i ten plik za dobry nie jest, bo to jest jakiś gotowiec. Samochód jeździ, nic się na razie nie dzieje. Sprawdzałem, poziom oleju jest tak jak był. Także no niby nic się nie zepsuło, ale mogło to wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego trzeba uważać, co się wgrywa i skąd. No i co teraz planuję? Podłączę kesa i wgrałem swój oryginalny plik, który wcześniej zrzuciłem. Po co? Po co to się nogi nocą. Więc jaki teraz jest plan? Kes, wgranie starego pliku do EQ, potem keytag, sterownik na stole, odczyt pełny danych z tego sterownika i prawidłowa, pełna modyfikacja pliku. Ale już taka profesjonalna, nie jakiś gotowiec, tylko zajmie się tym profesjonalista, osoba, która się tym zajmuje na co dzień. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Opel Zafira. Szukamy teraz tego swojego Boscha. Mamy Z19 DTH, EDC16. No halo? Kopyta ci walo. Breathing KSLL. Włączymy. Stabilizer baterii. Podłączyłem prostownik. Switch on. Starting communication. Czy na pewno? Tak. Tak. Switch off. OK. OK. Switch on. Switch off. OK. Switch on. OK. Switch off. No i OK. Po stronie kesa mam zrobione. Teraz sprawdzimy, czy auto w ogóle odpali. Widać, że to jest mój plik, bo się pokazał od razu samochodzik z kluczykiem. No i samochód zakopcił, kurde jak. Teraz podłączę Opcoma, zobaczyć, co tam się zmieniło. A zmieniło się na pewno wiele. Tylko że tego już nie odpalimy na Windowsie 10, bo na Windowsie 10 Opcom jest strasznie wolny. Niektóre wersje Opcoma wcale mi się nie chcą połączyć, a niektóre są tak wolne, że wolniejsze być nie mogą. Dlatego mam Windowsa 7 na wirtualnej maszynie. To jest całkowicie odseparowany system, także system Windows normalnie, co to się tutaj. Dobra, włączę sobie full screena, podłączam Opcoma do laptopa. Wyskoczy mi okienko, gdzie chcę go podłączyć, czy do hosta, czy do wirtualnej maszyny. Ja go potrzebuję tutaj. No i mam test interface. Czasami Wam tutaj się nic nie dzieje, w sensie, że możecie klikać sobie, wchodzicie back diagnostic, wychodzimy, no i teraz jest wersja 1.67. No i bierzemy diagnostyka, fault codes, no intake air system leak detected. To czasami się pojawia, nie wiem od czego, jeszcze do tego nie doszedłem. I exhaust gas temperature, za duże napięcie. I ten błąd będzie cały czas. Wcześniej go nie było, bo był wyrzucony. Programowanie, replace filter diesla. I teraz sobie tutaj zobaczymy. Saturation. Nie wiem, na jakiej podstawie oblicza to zapełnienie, ale dystans od ostatniej regeneracji. Wyzerujemy to wszystko. A few moments later. Cześć siemanko dzisiaj. Cześć siemanko dzisiaj. Kurwa. Cześć siemanko dzisiaj. Lokalizacja sterownika silnika i jego wymontowanie. W Zafirze B19 CDTI sterownik silnika znajduje się tutaj. Tutaj nad kole. Jak ktoś sobie skręci kołem, odepnie kawałek nad kola, to też będzie dostęp. Ja sobie wszedłem do kanału, bo po co mam się męczyć, jak mam ten kanał. Tutaj jest taka spinka, trzeba wcisnąć tego bolca do środka i tutaj jest sterownik. Ach kurde, to się wszystko urywa. Tutaj jest wysuwana ta wtyczka. To trzeba delikatnie, żeby nic tu nie połamać. Jedna wtyczka jest. Teraz jeszcze druga wtyczka. Co tam się kurwa stało? Ja co na górze. To trzeba wysunąć. Najlepiej to sobie powolutku wysuwać z jednej i z drugiej strony. To jak się wciska, to się to blokuje. A jak się otwiera,
to powinno tamto wypychać, ale no nie wypycha. Czyli trzeba troszkę pomóc. No i wysuwamy tutaj ten. Ok. Ktoś tu już coś grzebał, kurde. I jest rozdupcone. No dobra, teraz mam trochę lepsze dojście. Tej śruby nie odkręcę, bo próbowałem. Jest obrobiona, także nie chcę mi się teraz kurde walczyć. No. To jest najgorsze, co może być. Palcami nie chce iść, a grzechotka nie przeskakuje. Takie grzechotki są gówniane. I mamy go. 4 śrubki i sterownik wyciągnięty. Tutaj się na tych 4 szpilkach to trzyma. Ta tutaj była najbardziej przydzewiała, dlatego ciężko szło. Gdybym sobie to odkręcił, bym miał więcej miejsca, ale śruba jest obrobiona. No i dupa, żeby tego nie pogubić. I jest cały zestaw. Tutaj to odkładam, ale zaś śniedział. Odkręcę te 4 śrubki, no i wtedy sterownik jest otwarty. Tylko na pewno idzie coś tutaj spierdzielić, więc trzeba ostrożnie, żeby na przykład śrubokręta za mocno nie wcisnąć tam, bo zaraz rozwalimy tą płytkę i po ptokach. No to otwieramy sterownik. Te śrubki ładnie idą. Delikatnie, tylko żeby przeciąć ten silikon, czy co kurde zakleję do szyb jakiś chyba, kurde, żeby nie wcisnąć za daleko, bo się zaraz kurde wszystko spierdzieli. O kurde, pierwszy raz otwieram sterownik. Zajebiście. To jakoś nie wychodzi, ale mam nadzieję, że po mojej rozbiórce chociaż będzie działał. Chwila prawdy. Rozwaliłem go, czy nie? Zajmę jednak nożykiem tutaj. Po tych ja jaja jak berety. Nawet w keytagu było napisane, żeby po rozmontowaniu, żeby iść, podłączyć i spróbować odpalić samochód. Wtedy będzie wiadomo, czy uszkodziliśmy go, czy nie. Dobra, sterownik sobie wisi. Czy on mi w ogóle pali? Bo jak on zajeba... Pusto, wszystko pusto. O, dobra, coś się pokazało. Jest nadzieja. Dobra, tu niby coś się dzieje. Dobra, bo mać. Chyba go rozjebem, ja pier... O, się teraz normalnie trochę zestresowałem. O, pompa się załączyła teraz. Pali. Ja pierdzielę. Więc jak nie czujecie się na siłach, to nie otwierajcie sterownik, bo mały błąd. Za daleko wsadzicie śrubokręt albo nożyk i już po ptokach. Ja się przestraszyłem, bo troszkę za głęboko wsadziłem ten nożyk, bo myślałem, że tam jeszcze jest ten silikon, a już go tam nie było. Także tak mówię ku przestrodze. I mówię ku przestrodze! No to ten. Cześć. A few moments later. No i dobra, kolejny raz podłączam sterowniczek, żeby wyzerować DPF-a, skasować błędy i inne pierdoły tam, EGR-a, itp. itd. W sumie przy okazji dzięki temu zobaczę, czy nie zepsułem sterownika przy podłączaniu do keytaga. Odpali, czy nie odpali?
odpalił. Moja idea jest taka, żeby ten samochód chodził. No i mam zrzucone Zafira, Zafira EPR i Zafira FLS. A few moments later. Pliczek do mnie wrócił. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. No i dobra. Wybieramy teraz pliczek. Windows Echo Off. Please wait. Identyfikacja ECU. Flash writing in progress. Writing successfully completed. No i dobra, niby poszło. To teraz czas do auta. A few moments later. Sterowniczek gotowy, plik przygotowany profesjonalnie, usunięty DPF, EGR i klapy wirowe. Wolę to zrobić od razu, bo prędzej czy później z tymi rzeczami i tak będą problemy. Sterownik na chwilę podpiąłem przed sklejeniem. Trzeba zobaczyć, czy odpali. Jak odpali, to sklejam sterownik i no i robota zrobiona. Ale ma reakcję na gaz teraz. Kurde, od razu. Rozbierania i klejenia może lepiej nie praktykujcie tak jak u mnie w filmie, bo ja to robiłem pierwszy raz, więc mogło mi coś nie wyjść. Mam taki klej silikon Victor Reigns. Kupiłem też wcześniej inny taki Black RTV, ale śmierdzi strasznie octem. A wiem, że z octem nie bardzo do sterownika. Posmaruję tutaj delikatnie. Tutaj mam obudowę jeszcze. Starego kleju nie usuwam, bo on się tak mocno trzyma, że w sumie nie widzę sensu, żeby go usuwać. Tutaj nałożę tego kleju, tego silikonu. Nie daję tego za dużo, żeby gdzieś tam nie powlatywało do środka, ani za mało, żeby jednak było szczelne. W sumie, żeby sprawdzić sobie, czy na pewno wystarczająco dałem, to można to sobie podważyć. Wiem, że to się oderwie, ale wtedy będę widział, że wszędzie ten silikon wlazło. Tutaj trochę mało jest, ale tamta strona za to elegancko. Tutaj się ładnie odcisnął ten klej. Tutaj damy troszkę z tej strony. Kleić też trzeba umieć, to też wprawa. No niestety, do wszystkiego trzeba złapać wprawy i doświadczenia. Jedna śrubeczka, druga śrubeczka, trzecia i czwarta. Jeszcze tak wspomnę teraz, przy rozbieraniu tutaj trzeba uważać, żeby otwierać lepiej od tej strony i odchylać w tą stronę, bo jak tutaj jest płytka sklejona tym pastą termoprzewodzącą, no i czasami jak to się trzyma za mocno, a tutaj szarpniecie, to może się Wam płytka połamać. Ta wtyczka jest ok. Nie, ta wtyczka jest ok, ale ta mi się rozsypała. Wypadło mi to zabezpieczenie. Zaraz to się postaram wsadzić z powrotem i wtedy zakładam sterownik.
sumie sterownik najpierw bym musiał chyba przykręcić. No dobra, ale najpierw wtyczkę naprawię. A few moments later. Zafirka ładnie chodzi. Mam dobrze przygotowany teraz plik. Mój plik, nie jakiś tam gotowiec, nie jakimś tam DPF, EGR removerem, tylko normalnie zrobiony przez specjalistę. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Tomtech, który się do mnie odezwał pod poprzednim filmem. No i w sumie uratował mój silnik od zniszczenia, bo tamten plik nie był dobrze zrobiony. Trafiają się ludzie, którzy chcą naprawdę pomóc. Nie wszyscy komentujący to hejterzy, także pozdrawiam Tomtecha i bardzo dziękuję za pomoc. Przy okazji wyjaśnił mi, trochę wytłumaczył, porównałem sobie te pliki, wiem dużo więcej niż wiedziałem wcześniej. To nie jest żaden poradnik, to nie jest instrukcja, to jest po prostu zapis mojej historii z DPF-em, z K-Tagiem. Dlaczego chciałem to zrobić sam? Bo lubię poznawać nowe rzeczy. To nie chodzi o pieniądze, że coś kosztuje tam ileś. To jest nieważne, bo kupić K-Taga, kupić tą ramę BDM, kupić adaptery, no to praktycznie wychodzi to samo, co bym miał tą usługę wykonaną. No także to nie o to chodzi. Pozdro dla kumatych, a reszta i tak będzie pierdzielić w komentarzach. Ale dla nich też pozdro.